Witajcie na kanale Custom Guitar Tones. Ja nazywam się Piotr Łukaszewski. Jesteśmy w Custom 34 Studio. Co mnie dzisiaj do Was sprowadza? Dzisiaj pogadamy ja Wam opowiem o pewnym wzmacniaczu, którego jestem wielkim zwolennikiem. To znakomita jakby konstrukcja, polska konstrukcja, polskiej myśli technologiczno-lampowej, gitarowej. Twórcą wzmacniacza jest Tomek Wójkowski, znany w Trójmieście, ale nie tylko, myślę, że w całej Polsce, konstruktor wzmacniaczy gitarowych. To jest jego ostatnia odsłona, to znaczy odsłona wzmacniacza Hellstone Prodigy, ale w odsłonie Tiberius, czyli takiej, nie boję się użyć jakby tego określenia, szczytowej ewolucji tego modelu konkretnie wzmacniacza. Wzmacniacz jest całkowicie lampowy, to jest oczywiste, natomiast z tego co pamiętam, jak powstawał około 15 lat temu, głównym pomysłem na zbudowanie tego wzmacniacza była Mesa Rectifier i Soldano SLO 100. I to jakby wyjściowo Tomek potraktował te obie konstrukcje jako swój pierwowzór, oczywiście je modyfikując, dodając wiele własnych modyfikacji, własnych ulepszeń moim zdaniem. I tak powstał wzmacniacz Prodigy Hellstone, po czym został jeszcze przez lata doświadczeń i produkcji różnych wersji wzmacniaczy, został jakby zmodyfikowany o kolejne ciekawostki, aż do wersji ostatecznej, ewolucji do wersji Tiberius. Trzykanałowa konstrukcja, każdy kanał oparty o inny przewzmacniacz. Czyli tak, kanał czysty crunch bazuje na takiej hybrydzie pomiędzy Marshallem a Fenderem i tego typu brzmienia możemy uzyskać na tym kanale. Nie jest to absolutnie kanał high gainowy czy taki mocno rockowy, powiedziałbym, ale jest na pewno w wersji takiej mocno przesterowanej, jest dość interesujący, bo jego przester dochodzi aż do przesteru typu crunch, znanego i lubianego chociażby z brzmień Marshalla. Kanał drugi, przy czym oczywiście jest to kanał czysty, więc jakby to jest baza tego dźwięku. Kanał drugi Earth to już jest kanał powiedzmy bazowo między Soldano a Mesą, czyli kanałem przesterowanym, high gainowym, ale jeszcze nie solowym. Czyli ten kanał będzie miał bardzo dobrą dynamikę, bardzo dobrą czytelność pasma, trochę cofnięty środek pasma, bo jak wiadomo w riffach rockowych czy gitarowo-dżentowych to ten typ pasma nie jest zbytnio pożądany i ten właśnie kanał tak gra. I kanał Hell, typowo solowy, i tu dodałbym własne spostrzeżenie, że jest to oczywiście taki sound mesowo-soldanowy, ale też z lekką domieszką Mesy, właśnie nie Rectifier, tylko Mark II i Mark V. Czyli taki już bardziej leadowy, bardziej lejący się, płynący, oczywiście zachowujący pełne pasmo i dynamikę. Co do konstrukcji. Wzmacniacz, ponieważ są to 3 kanały na 3 różnych jakby konstrukcjach opartych, więc tych lamp w przedwzmacniaczu jest więcej.
W tym konkretnym modelu jest ich aż 5. Końcówka mocy klasyczna na lampach L34, czyli w wersji powiedzmy połowy mocy, bo taką ma możliwość, ma 50 W, w wersji maksimum mocy ma 100 W. 100 W. Jest jeszcze zrobiona taka opcja 120. Tutaj Tomek, konstruktor, jakby chciał uzyskać większą headroom i większą dynamikę, uzyskując jakby lepsze wysterowanie samej końcówki mocy, więc z tyłu mamy taki przełącznik, który jakby taką funkcję jakby zapewnia. I to jest bardzo fajne, szczególnie przy dużych scenach, albo w studiu, kiedy chcemy uzyskać ekstremalnie duże ciśnienie akustyczne. Oprócz tych 3 kanałów wzmacniacz ma też dodatkowo mody w postaci zmiany harmonicznej, czyli częstotliwości jakby krańcowych. Ma też możliwość zmiany przestrojenia środka pasma. Nie pamiętam teraz dokładnie, ale prawdopodobnie w jednej z opcji jest ten środek pasma gdzieś tam oscyluje między 800 Hz a 900 Hz. Po przełączeniu skoczy wyżej około 1,5 kHz, a po przełączeniu w kolejne wyżej około 2 kHz. Także to jest nasza jakby możliwość zmiany samego punktu uwypuklenia średnich częstotliwości, gdzie dla świata gitary są to bardzo istotne parametry. Mamy też dodatkowo częstotliwość dołu rezonansową. Nie? Oprócz tego, że z tyłu wzmacniacza jest przełącznik, który pozwala podbić niskie częstotliwości i te niskie, myślę tu o rezonansie kolumny, czyli w okolicach 80-70 Hz. Nie zawsze jest to pożądany efekt. Często w studiu nagrań te częstotliwości się koryguje albo wręcz wycina, ale czasem, kiedy używamy kolumny, która nie przenosi tak dużo dołu, to podbicie tych częstotliwości pozwala usłyszeć dużo więcej niskich częstotliwości z kolumny, która de facto tych częstotliwości sama z siebie nie ma. Każdy też kanał ma możliwość przełączenia trybu pracy w różnym stopniu przesterowania, więc jak sami widzicie, jest to kompletny, wielozadaniowy wzmacniacz, który nie tylko może być trzykanałowym, dobrym bazowo twórcą brzmienia, ale też pozwala na różne modyfikacje i na każdym z kanałów osobno. Wzmacniacz ma też pętlę efektów i tu jest podobnie jak w konstrukcji Mesa Boogie, czyli że pętlę można przyporządkować do każdego kanału indywidualnie, bądź pętlę można przyporządkować do wszystkich 3 kanałów naraz, bądź de facto wypiąć ją z toru i wtedy wzmacniacz gra w klasycznym podłączeniu, przewzmacniacz, końcówka mocy i głośnik. Teraz co do głośnika. Zdecydowaliśmy, że akurat capture'y, czyli ujęcia brzmieniowe tego wzmacniacza będziemy robić na kolumnie Bognera. To jest stara kolumna Bognera, bardzo ją lubię. W Custom 34 w naszym studio jest to jedna z bardziej pożądanych i obleganych kolumn przez naszych klientów. To jest stara kolumna z 90 lat na głośnikach Celestion Vintage 30. Jest to klasyczne rozwiązanie czterogłośnikowe i tej kolumnie naprawdę niczego nie brakuje. I to będzie nasza podstawa, jeżeli chodzi o robienie ujęć brzmieniowych, czyli popularnie mówiąc capture'ów. Co ciekawe, do zrobienia tych capture'ów zdecydowaliśmy się użyć 3 różnych mikrofonów. Pierwszy mikrofon to jest Shure 545, czyli jakby protoplasta mikrofonu później bardzo popularnego 5.7. Ja akurat wolę te mikrofony 5.4.5, ponieważ one mają troszeczkę inaczej rozwiązany układ transformatorowy. Czy nawet nie wiem, czy przypadkiem ten mikrofon ma transformator, a potem 5.7 już go nie ma. Tego nie wiem, więc nie będę się tu mądrzył niepotrzebnie. Natomiast to jest nasz bazowy mikrofon. On z tej trójki będzie brzmiał najjaśniej i będzie pokazywał charakterystyczne dla tego wzmacniacza i dla tego głośnika Vintage 30 ziarno wysokich częstotliwości. Drugi mikrofon to jest mikrofon, który pozyskaliśmy ze studia Abbey Road, FET 47, mikrofon EMI, oczywiście to jest Neumann. Bardzo dobry mikrofon, pokazujący w bardzo dobry sposób, dynamicznie środek pasma gitary i środek pasma
przede wszystkim przesteru gitary, co jest z naszej perspektywy i jakby mojego doświadczenia jako realizatora bardzo istotne. Trzeci mikrofon to jest mikrofon wstęgowy AEA92. Mój ulubiony mikrofon, zresztą nie tylko mój, wielu muzyków, którzy korzystają z mikrofonów wstęgowych, akurat do gitary używa tego mikrofonu. To jest wielkomembranowy mikrofon pasywny wstęgowy, który chyba z całej tej trójki najlepiej pokazuje istotę brzmienia. Z racji konstrukcji wstęgi, która przypomina budowę ucha ludzkiego, więc chyba najnaturalniej przekazuje brzmienie i może jest z nich najmniej charakterystyczny, ale dla obrazu całości brzmienia jest konieczny. I teraz hybryda tych trzech mikrofonów, czyli miks tych trzech mikrofonów między sobą tworzy nasze brzmienie i w tym wypadku capture, który dostaniecie. Będziemy nad tym pracować uczciwie i naprawdę solidnie, ale myślę, że to brzmienie będzie godne uwagi, o czym się na pewno przekonacie już niebawem. Zrobimy capture'y wszystkich trzech kanałów w wielu odsłonach i w wielu modyfikacjach. Także tych brzmień będzie do wyboru bardzo dużo, bo pamiętamy wszyscy, ja o tym pamiętam, wy pewnie też, że w przypadku ujęć typu capture staramy się nie modyfikować potem tego brzmienia, że w przeciwieństwie do technologii modelingu, technologia capture'owa, i czy jest to Cortex, czy jest to Tonex, czy jest to Headrush, czy jest to Kemper, one najlepiej brzmią, kiedy używamy ich praktycznie tak, jak wyszły od nas, nie? Czyli ze studia. Im bardziej je modyfikujemy, tym bardziej one tracą własną tożsamość i też na drodze niestety przeliczania tracą też jakby źródło, o które chodziło nam, tworząc te rzeczy. Więc my zrobimy tych capture'ów więcej w różnych wersjach i odsłonach, także pasmowych, po to, żebyście mogli sobie dopasować to brzmienie dokładnie do swoich potrzeb. Pierwsze brzmienie, jakie chciałbym wam pokazać, to jest kanał przesterowany, ale nie przesterowany do końca, czyli kanał Hell w pozycji, gdzie gain jest na 12 i to brzmienie szczególnie mi się podoba, bo może być użyte jako brzmienie podkładowe takich mocno przesterowanych, bardzo dynamicznych riffów, i jako wstęp do grania czegoś, co na kształt solówki, nie? Czyli gitary takiej bardziej leadowej. Posłuchajcie. Zapomniałem dodać, że do prezentacji użyliśmy Gibsona Les Paula Customa z 1970 roku, klasycznie wyposażonego, niemodyfikowanego w żaden sposób, więc wydaje mi się, że to będzie bardzo dobre odniesienie brzmieniowe. To był pick-up bridge'owy, przepraszam, teraz pick-up neckowy. I jeszcze raz bridge'owy. Teraz następna odsłona. Nie robię kompletnie nic więcej, tylko gałkę gain daję na maksimum. Pick-up neckowy.
Jak widzicie, sound doskonały, lejący, bardzo łatwy w graniu. Jedziemy dalej. Kanał drugi, Earth. Jest to kanał przejściowy pomiędzy kanałem czystym a kanałem Hell, czyli kanałem solowym, umownie nazywając. To jest znowu powrót do konstrukcji Mesa Soldano, ale po pierwsze bardziej w kierunku Soldano niż Mesa, czyli dokładnie inaczej niż w kanale trzecim. I tak jak mówiłem wcześniej, opisując wzmacniacz, ten kanał ma mniej środka, ma więcej góry i dołu, ma mniej gainu, jakby z założenia, ale za to jest bardzo dynamiczny i czytelny, czyli taki dokładnie jak powinien być sound gitary podkładowej. Oczywiście gainu jest tyle, że można grać też i solówki na tym, co zaraz Wam pokażę, ale de facto już jest zupełnie inna definicja, a ciągle jest to bardzo rasowy ton. Zresztą wielu moich przyjaciół uważa, że akurat kanał drugi w tym wzmacniaczu to jest coś, co ten wzmacniacz jakby identyfikuje i mówi o tym, że to jest wybitna konstrukcja. Zresztą posłuchajcie sami. Pick-up bridge'owy, Gibson 70. rocznik Custom, kanał drugi Earth. Jak widzicie, jasny, ziarnisty, bardzo skuteczny i dynamiczny ton pick-upu bridge'owego. Dodam trochę dołu. Zrobię jeszcze jedną rzecz. Dodam gainu. Dodam gainu, bardziej w kierunku lead, ale ciągle jakby z tą samą charakterystyką brzmieniową. Zostajemy na pick-upie bridge'owym. Doskonały dźwięk, bardzo dobry gain. Pick-up neckowy. Jak widzicie, znowu charakterystyczna rzecz dla tego wzmacniacza. Można grać i podkłady, i niemalże solówki. I ani gainu, ani dynamiki, ani tym bardziej pasma w tym wzmacniaczu nie brakuje. Kanał pierwszy. Jesteśmy w niebie. Heaven. I to jest chyba najbardziej magiczny kanał z wszystkich trzech, bo tamte są jasno zdefiniowane. Jak brzmią, to już mówiłem, a teraz kanał Heaven. Ten kanał, jak wspomniałem wcześniej, inspirowany bardziej konstrukcjami typu Fender i Marshall, ale bardziej w kierunku bluesbreakera. Ma największą paletę barw i tutaj ujęć brzmieniowych, ujęć tonalnych, zwanych potocznie capturami, zrobimy najwięcej. Ten kanał ma możliwości od zupełnie czystego dźwięku dynamicznego poprzez łamiący się crunch, aż do przesteru typu AC/DC. Zaraz Wam to pokażę. Zaczniemy od odsłony zupełnie czystej, po kolei na pick-upach. Tym razem w przeciwieństwie do poprzednich testów pokażemy dwa pick-upy razem i to jest barwa nasza początkowa. Pick-up neckowy, pick-up bridge'owy. I jeszcze raz neckowy.
piękny, głęboki, czysty ton. Oczywiście już nie wspomnę, że brzmienie tego typu bardzo dobrze koresponduje z dodatkowymi kostkami, nie wiem, typu Tube Screamer, Klon Centaur czy Rad i bardzo dobrze je czyta. Teraz pójdziemy krok dalej, dodamy więcej gainu. To jest propozycja brzmieniowa druga kanału Heaven, kanału czystego. Tym razem dodałem więcej gainu, musiałem oczywiście cofnąć trochę masteru. Barwa i pozycje regulacji barwy zostały niezmienione. I zobaczcie, co się dzieje. Pick-up bridge'owy. Jeszcze trochę ściszę. Mamy już sytuację typu przełamanie, czyli mamy sytuację, że dźwięk czysty, kiedy lekko uderzę, ciągle pozostaje czysty, tylko z nieznaczną kompresją, ale kiedy uderzę mocniej, już zaczyna go brać. Czyli to jest taki mój ulubiony typ barwy czystej. Nie lubię takiej bardzo, bardzo czystej, tylko takiej właśnie przełamanej. Zobaczcie sami, pick-up bridge'owy. Pick-up neckowy. I dwa przetworniki razem. I kolejny raz, jak wrócę do pick-upu bridge'owego i uderzę mocniej, to mamy już coś na kształt barwy crunchowej. Gdzie custom brzmi jak Telecaster. I kolejna trzecia odsłona tego samego kanału, gdzie gain wędruje jeszcze bardziej w prawo. Co za tym idzie, master musi wylądować lewo. Pick-up bridge'owy. Doskonale, doskonale. Już dźwięk jest przełamany. Już to nie jest ani czysty, ani przesterowany, tylko gdzieś pomiędzy, ale bardzo dobrze reagujący przede wszystkim na samą gitarę, jak i na artykulację muzyka grającego na tej gitarze. Pick-up neckowy. I kolejny raz zagram lżej, to barwa będzie prawie czysta. Zagram mocniej, będzie już mocno przesterowane. Doskonała barwa, naprawdę. 3 odsłony jednego kanału wzmacniacza. Naprawdę świetna rzecz i pochylimy się nad tym wzmacniaczem bardzo dogłębnie i zrobimy wszystkie dobre brzmienia, jakie się da z tego wzmacniacza wycisnąć.